Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Unboxing najnowszego modelu od ukraińskiej firmy Ace Models. Kolejny Ford, ale tu będzie ciekawostka, chyba że się mylę, ponieważ, to zaraz do tego dojdziemy. Mamy cysternę lotniskową na podwoziu Forda. Bardzo ciekawy model, bo jest to na 157 podwoziu. I ten Ford, posłuchajcie, powstał ze względu, konstrukcja szoferki w ogóle powstała ze względu na dość tłoczne ulice. Mówię o podwoziu i szoferce. Aby było można lepiej zaparkować, posłuchajcie, ścięto maskę i silnik został pod kabinę kierowcy, pod siedzenie kabiny kierowcy włożony i powstał właśnie tego typu samochód. Polecam Wam poczytanie sobie o właśnie Fordzie, bo podobny też był model Chevroleta, ale do tego zaraz podejdziemy. W każdym razie mamy idealny model do dioramy cysterny. Bardzo ciekawy model do kolekcji samochodów. Na pewno pojawi się również samochód z taki cargo truck po prostu. Mam nadzieję, że niedługo AC wyda ten model. Tutaj chciałbym od razu powiedzieć jedną rzecz. AC, czyli Ace, jest firmą produkującą short runy, czyli takie krótkoseryjne modele. I proszę nie spodziewać się, że będzie to jakość chińskich firm produkujących rewelacyjne modele. To będzie, posłuchajcie, model, ramki będą podobne do jednej z pierwszych modeli polskiej firmy IBG. Ale jednych z pierwszych, to już jest historia. W każdym razie, tak prezentuje się Artbox. Został on wykonany na podstawie zdjęcia. Z tyłu mamy Junkersa, trójsilnik, trzysilnikowego. Model znajduje się pod numerem 72592. Tak, właśnie tutaj mamy wartą uwagi rzecz, a mianowicie producent z boku daje krótki opis historii tego samochodu. Uwaga, w języku angielskim i w języku, w którym znajduje się firma, czyli ukraińskim. Gdyby pewnie produkowali w Polsce, na pewno by tu zamieścili krótką historię tego samochodu w języku polskim. Tak by the way. Z drugiej strony, no właśnie, już widzimy. Tu mamy samochód inny Straży Pożarnej. Mamy tutaj właśnie tego Forda, a tu widzimy, proszę bardzo, zapowiedź Forda z skrzynią ładunkową. No i można poczekać. Znając życie, ten model ukaże się też pod inną marką producenta samochodów. A teraz zaglądamy do pudełka. Standardowa instrukcja od Ace. Widzimy, że składa się z tylu ramek. Tu mamy taką krótką instrukcję, jak złożyć koła. I widzimy, że jest tutaj również dołożona blaszka. No i uwaga, właśnie. Są zakreślone elementy, których nie używamy, ponieważ one mogą być wykorzystane do modelu innego producenta samochodów. Kojarzycie ten grill? Tu mamy w Fordzie mamy tego typu grill, a tu mamy do samochodu, z tego co pamiętam, produkowanego w Polsce, ale to do tego dojdziemy w swoim czasie. W każdym razie ten model zawiera, bo to są ramki wspólne, które będą we wszystkich modelach, to jest ramka do tej wersji. Następnie mamy kolejne etapy sklejania tego modelu. Więc wracając do skali trudności, nie jest to model zasługujący na łapkę.
na takiego lajka, jak zamieszczam, czy też zielony listek. No jest to już średnio zaawansowany modelarz, żeby wiedział co z czym i jak wycinać, ponieważ no zaraz zobaczycie sami, ale jeżeli chodzi o produkcję Ace, są to naprawdę bardzo ciekawe modele, które są dla tak zwanych koneserów, bym powiedział, ewentualnie osób, które po prostu chcą mieć kolejny samochód, inaczej model kołowy. AC w odróżnieniu innej ukraińskiej firmy, mówię tutaj o Unimodel, spakuje w torebkę strunową, nie w taką ryżową, którą trzeba wyrzucić. Taka torebka zawsze się przyda. No i tak jak mówiłem, jest dwie ramki do kilku modeli, tak? A tu mamy tą ramkę do tego modelu dedykowaną. No i sobie przejrzymy te ramki. Schowam, żeby kamera nie głupiała. Tak prezentują się elementy na ramce. No nie jest to najwyższa jakość, znajdą się jakieś nadlewki, ale modele są sklejalne. Więc jeżeli ktoś chce podnieść swój poziom trudności, powiedzmy modeli, jakie do tej pory sklejał, to spokojnie może ten model po prostu zakupić i wystartować. Znajdą się tutaj na niektórych elementach, właśnie tak jak tutaj chociażby nadlewki, czy też tutaj, ale no jest to do przełknięcia. Niektóre elementy trzeba po wycięciu opiłować lub oszlifować papierem ściernym. Tak prezentują się koła. Typowe koła Forda, Chevroleta i tak dalej. Jakie były stosowane, czy też w ruskich chyba gazach. W każdym razie tak prezentuje się ramka. Czy jest tutaj gdzieś jakaś literka? No w każdym razie to jest ramka A, bo zaczynamy od 1, 2 i tak dalej. Kolejna ramka z kabiną. No i tutaj mamy, no tutaj, powiem wam, się zdziwiłem. Są drzwi zamknięte, nie można otworzyć drzwi. No i tu wam pokażę jedną rzecz. Jak ktoś zna na samochodach, to tu jest bardzo ciekawa rzecz. To jest do innego producenta maska tego samego typu samochodu. My wykorzystujemy tą maskę. No i tak prezentują się elementy kabiny wnętrza, wyposażenia kabiny. Tragedii na pewno nie ma. Trzeba uważać przy bardzo delikatnych elementach, jakie funduje nam Ace. Szczególnie przy takich elementach, tak jak tutaj mamy lusterka, elementy skrzyni biegów w szoferce, czy też reflektorów. Tu trzeba na to uważać. No i ostatnia ramka. To, co wklejamy, cysterna z benzyną, tak, do benzyny, do przewożenia lotniskowa benzyna, znaczy cysterna. Tutaj też widzę jakieś nadleweczki powstałe. No trzeba po prostu usiąść sobie, poszlifować niektóre rzeczy, ale na pewno model będzie ciekawym egzemplarzem w kolekcji. Niestety żadne drzwi, nie ma otwartych żadnych klap w cysternie. Szkoda, że tak zamknięte są, ale posłuchajcie. Kilka detali mniej do urwania. I ostatnia rzecz. Jedna tylko i wyłącznie kalkamania do jednej wersji lotniskowej. Właśnie zaraz, bo nie powiedziałem, bardzo ciekawa jest, gdzie ten samochód stacjonował. Przynajmniej mnie to zaciekawiło. No i tu mamy blaszkę. Bardzo fajna blaszka. Nie wszystkie trzeba elementy oczywiście użyć, ale są wycieraczki. Tutaj po środku teraz wam pokazuję, jak i również haki, które przyklejamy do ramy. Naprawdę fajnie też, no, trzeba uważać. Pamiętajcie, że najlepiej elementy fototrawione wycinać na bardzo gładkiej na przykład glazurze, takiej gładziuteńkiej, żeby była twarda, bo maty niestety się uginają, można
dane blaszkę pogiąć. No właśnie, i tu jest ciekawe malowanie, bo posłuchajcie, ten samochód jest ze zdjęcia z lotniska znajdującego się w Norwegii. I tutaj jest, że 41 rok, ale powiem wam, ten samochód, jeżeli nie został zniszczony, to na pewno był do końca wojny. Następnie na pewno był przejęty przez Norwegów, o ile nie został zniszczony albo wycofany. I pasuje idealnie do na przykład Focke-Wulfa 190D 15 wersji, czyli tego prototypowego torpedowca od IBG. No i to wszystko, powiem wam, jeżeli chodzi o Forda Cysternę. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do wspierania kanału, do subskrypcji kanału, lajkowania filmów, jak i również komentowania. Dziękuję wam za uwagę. Do następnego unboxingu.